Strażnicy Galaktyki, część 3, to rzeczywiście jeden z tych filmów, na który bardzo długo czekałem. Ja i wiele osób zastanawialiśmy się, czy James Gunn da radę, czy dowiezie, czy sprawi, że trzecia część będzie tak samo dobra jak 1 i 2. Proszę bardzo, o tym sobie właśnie dzisiaj pomówimy. Wiele było kontrowersji związanych, co prawda nie tyle z tym filmem, co z twórcą. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jakiś czas temu, kiedy miała być już 3 w pewien sposób tworzona, no to Disney zwolnił Jamesa Gunna. Powiedzieli: słuchaj stary, 10 lat temu na Twitterze coś tam napisałeś, kogoś obraziłeś, my nie chcemy z tobą mieć nic wspólnego. No ale kiedy proponowali ten scenariusz innym twórcom, innym reżyserom, tam ci mówili: nie stary, ja tego nie ogarniam, to jest taka stylistyka, taki sposób nakręcenia, że tylko i wyłącznie James Gunn to może zrobić. Po pewnym czasie oczywiście James Gunn przeprosił, powiedział, że 10 lat temu co napisałem, nie, to już w tym momencie jestem inną osobą i tak dalej, i tak dalej. Disney mówi: chodź stary, chodź, wracaj do nas, chcemy cię, kochamy cię. A mówi: no nie, teraz to ja idę kręcić Legion Samobójców, Suicide Squad oczywiście dla konkurencji, dla DC. Później wrócę i nakręcimy. No i rzeczywiście wrócił, nakręcili. W ogóle jednym z wielkich orędowników powrotu Jamesa Gunna był Dave Bautista, czyli Drax, filmowy Drax. Powiedział, że facet rzeczywiście ma głowę na karku, wie co robi, innym człowiekiem jest i jeżeli on nie wróci, no to w tym momencie ja jestem w stanie nawet zerwać mój kontrakt i nie wystąpić w roli Draxa, więc no Disney musiał się ugiąć. Domyślam się, że pewnie chodziło o to, że włoska firma Monna Casucci i Szmal musi się zgodzić. Nie będę zdradzał fabuły, rzeczywiście tutaj widzisz, jest zwiastun, możesz popatrzeć sobie, jest kilka rzeczy. Ogólnie omówię, otóż no wiadomo, że to się rozgrywa wokół, może nie Rocketa, bo akurat nie chcę to powiedzieć w ten sposób, ale rzeczywiście wracamy troszeczkę do początku, do historii, dowiadujemy się troszeczkę więcej właśnie o Rockecie, co, gdzie, jak i kiedy. Kiedy ten film właśnie zacząłem oglądać, tak no, byłem nastawiony, nie widziałem żadnego zwiastuna, stwierdziłem, że okej, podejdę do tego z chłodną głową, bo ciekaw jestem, czy rzeczywiście jako osoba, która na przykład nie zna Strażników Galaktyki, załóżmy, że trzecia część to jest ich pierwszy film, który będą oglądali, czy trzeba znać? Podoba mi się to. Nie. Nie trzeba znać poprzednich filmów, żeby odnaleźć się jak najbardziej w tej rzeczywistości. Wiele smaczków wyłapiesz, kiedy już oczywiście znasz Strażników Galaktyki 1, 2, kiedy znasz Strażników Galaktyki Wesołych Świąt, czyli ten krótkometrażowy, że tak powiem, film świąteczny, który wypuścili kilka miesięcy temu, bo rzeczywiście jest w miarę istotny dla sumaczków, dla ciekawostek w tym filmie, ale jeżeli oglądasz go po raz pierwszy i nie znasz żadnych innych filmów, nie znasz Avengerów, nie znasz innych Strażników Galaktyki, czy chociażby ostatniego Thora, gdzie też chociażby na chwilę się pojawiają strażnicy, nie ma problemu, jak najbardziej możesz obejrzeć, nic się tutaj jak najbardziej nie dzieje. Fabuła, już mówiłem, koncentruje się wokół Rocketa i tak się zastanawiałem, w którą stronę podążą nasi bohaterowie. Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. To już jest 12 lat chyba, albo 10 lat od premiery pierwszej części, więc rzeczywiście długo to już jest. No wiadomo, że z każdą kolejną częścią bohaterowie muszą się rozwijać. Zaczynamy w ogóle z wysokiego cenu, bo wiadomo, jest jazda, jest zadyma, wpada Sylvester Stallone. Yes! Tak, nie jest to jego oczywiście pierwsza przygoda w świecie Strażników Galaktyki, już się pojawiał wcześniej, tutaj również się pojawia jako Ravager, jak to inaczej nazwali. Ja w ogóle widziałem po angielsku, no trudno darmo, żeby w Irlandii było po polsku. Jeżeli widziałeś po polsku, daj mi znać, jak tam z tym dubbingiem, czy rzeczywiście wygląda to dobrze, sensownie, czy poradzili sobie, czy jednak, no niekoniecznie. Ja osobiście powiem, że widziałem ten zwiastun, który za mną leci po polsku i głos High Evolutionary, tego złola w tym filmie, no powiedzieć, że nie przekonał mnie, to nic nie powiedzieć. Ale wracając do fabuły, pojawia się, jak widzisz, Gamora i tutaj mam jedną wielką zagwozdkę, ponieważ oni w pewien sposób wytłumaczyli, dlaczego jest Gamora, jak ona się pojawiła, mimo że po pstryknięciu przez Ironmana Thanos i cała reszta oczywiście ludzi odłożyła łyżkę chili, a Gamora jednak jest, mimo że ona też była z tego czasu. Jak do tego doszło, nie wiem. Jest to wyjaśnione, ale w taki sposób, że w ogóle to do mnie nie trafia. Naprawdę nie przekonuje mnie to w żaden sposób. Na skali 1-10 to jest 0, jeżeli chodzi o ten aspekt, czemu się Gamora pojawia. Oczywiście Quill, tak, on cały czas, no jak najbardziej Gamora, moja ukochana Gamora i tak dalej. Ale z tym właśnie jest związanych również wiele wątków ciekawych, zabawnych. Nawet w zwiastunie pokazują jeden z nich, gdzie jest Quill, Gamora i Nebula, więc to akurat rzeczywiście wygląda w miarę zabawnie, w miarę ciekawie. Oczywiście nasze pozostałe osoby, właściwie osoby to niedobre jest stwierdzenie, postacie, które poznaliśmy wcześniej na przestrzeni oczywiście poprzednich filmów, tutaj również mają miejsce. Jest Kraglin, pojawia się Cosmo. Cosmo w tym filmie to jest głos kobiecy, jest to w pewien sposób ukłon w stronę psa Łajki, który był jako pierwszy, właściwie bo to była suczka, no ale wiesz dokładnie o co chodzi, wysłana w kosmos przez Związek Radziecki wiele
dekad temu. Więc jeżeli chodzi o fabułę, no jest to bardzo dobrze zrobione, świetnie. Naprawdę ten film jest idealnym zakończeniem, uwieńczeniem tej trylogii Jamesa Gunna, bo wiele osób naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, zastanawialiśmy się, czy James Gunn mimo wszystko da radę. No w tym momencie ma inne rzeczy na głowie, a tutaj jednak ostatnimi czasy no Marvel nie dał nam powodu do entuzjazmu, do zadowolenia. Obejrzeliśmy Eternals, obejrzeliśmy chociażby ostatniego Ant-Mana, Czarną Wdowę i tak dalej, i nie były to wybitne filmy, powiem więcej, według Rotten Tomatoes, także IMDb, filmy Eternals, a także Ant-Man są to najgorsze filmy w uniwersum Marvela. Strażnicy to jest 32 film w tym uniwersum. Współczuję tobie, jeżeli jest rok 2040, oglądasz to i postanawiasz, ok, to ja sobie zacznę od początku oglądać wszystkie filmy MCU. Zdrówka życzę. Kiedy zobaczyłem naszego Złola w tym filmie, no to tak patrzę, mówię, Kang? Tutaj? Okazało się, no nie jest to Kang, jest to High Evolutionary. Facet, człowiek, stwór, osoba, tak naprawdę nie jest sprecyzowana. Znaczy jest, ale nie chcę ci nic zdradzać, który jest potężny, tak? To wiadomo, to nie jest najpotężniejszy byt, niech to będzie, we wszechświecie MCU. Podoba mi się, jak rzeczywiście poprowadzono tę postać, za co jest odpowiedzialna, aczkolwiek nie jestem do końca zadowolony z tego, jak się z nim rozprawiono. Bo rzeczywiście wydaje mi się, że można było lepiej, ale z drugiej strony, no wiadomo, że w komiksach, a tutaj nie mogę, bo bym właśnie zdradził, widzisz, no nawet ja się czasami łapię na takich rzeczach. Wydaje mi się, że można było wyciągnąć z tej postaci dużo więcej, mimo że odnośniki i żarty Quirrella odnośnie Robocopa i tej postaci, widzisz, jak ona wygląda, więc możesz się domyśleć. Mowa o Robocopie oczywiście z Peterem Wellerem. To jak najbardziej są adekwatne i to wszystko ma ręce i nogi i to rzeczywiście dobrze się ogląda. Jeżeli chodzi o humor, no to jest świetny, jest dobry rzeczywiście i dla każdego. Co prawda na IMDb jest napisane, że po raz pierwszy w filmie MCU pada bluzg, takie słowo na F, a kończące się na K. Tam jeszcze są dwie litery po środku. No nie będę mówił, wiadomo, algorytmy słuchają, ale bardzo dobrze, no i to chyba rzeczywiście jest jedna z mocnych stron Jamesa Gunna. On dokładnie wie, jak chodzić po tej cienkiej, czerwonej linii, żeby rzeczywiście nie przekroczyć, ale mnóstwo dostajemy smaczków, bo jak już mówiłem wcześniej, jest odnośnik do Robocopa, są nawiązania do Gwiezdnych Wojen, do Star Treka, do czego tutaj jeszcze mamy oczywiście. Nawiązania są do Wojowniczych Żółwi Ninja, do Kaczora Howarda i tak dalej. Domyślam się, że pewnie jeszcze spierdyliard innych rzeczy nie dostrzegłem albo w tym momencie wyskoczyły mi z głowy, ale jako popkulturowy, ten film rzeczywiście to jest jako kompendium wiedzy, no bo wiadomo, już przyzwyczailiśmy się od pierwszej części, że muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Nie inaczej jest tym razem, naprawdę muzyka jest bardzo ważna. Ten Walkman, właściwie chociaż w momencie już teraz nie Walkman, teraz jest coś innego, ale rzeczywiście muzyka w tym filmie jest bardzo ważna. Nasze postacie rosną. Właśnie to jest dobre, że nie zatrzymaliśmy się cały czas, że okej, no to w porządku, mamy tego głupkowatego Quirrella, no niech tak będzie, że mamy głupkowatego, który tam pewnie żartuje i tak dalej. Mamy Gamorę, mamy Nebulę, która jest zła na wszystkich i w ogóle i tak dalej. Mamy Draxa, którego uważają strażnicy za głupka i tak dalej. Dużo tego i tak dalej. No ale wracając do meritum, rzeczywiście co mi się podoba, to postacie ewoluują. Udało się, do trzech razy sztuka. Podoba mi się, w którym kierunku podążają, ale czy rzeczywiście coś z tego wyniknie? No zobaczymy, ponieważ ostatnio przy okazji, domyślam się, promocji tego filmu była seria wywiadów i na przykład między innymi Zoe Saldana, czyli Gamora, powiedziała: mi się wydaje, że ja już wszystko, jeżeli chodzi o postać Gamory, powiedziałam, dziękuję bardzo, jak dla mnie chyba temat jest zamknięty. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście tak myśli, czy tylko i wyłącznie chodzi o podbicie ceny, ale z drugiej strony Drax, czyli Dave Bautista, nasz zapaśnik, również powiedział, że no, ja już w tym momencie skończyłem postać Draxa, tam już więcej nic nie dam z siebie. Może to jest związane również z tym, że James Gunn już odszedł, przynajmniej na chwilę, na emeryturę, jeżeli chodzi o Strażników Galaktyki. Powiedział, że więcej już nie będzie robił, no tym bardziej, że w tym momencie jest odpowiedzialny za coś innego, ma inne plany, inne projekty. Jak to będzie dalej wyglądało, nie wiem, zobaczymy. Bardzo często jest tak, że aktorzy mówią: nie, ja już nie wracam do tego, dziękuję bardzo, nie potrzebuję, a potem przychodzi, dostają fajny czek, fajną podwyżkę. O, jak najbardziej. Może tak się zdarzyć? Jak najbardziej. A czy tak będzie? Budżet tego filmu to $250 milionów, więc kosmiczne nomen omen pieniądze. To jest taki żart, z którego się Karol Strasburger na pewno uśmieje.
Można by powiedzieć, no tak, jak najbardziej czekamy na więcej, ale tak naprawdę to zależy tylko i wyłącznie od ciebie i ode mnie, czy ten film zarobi na siebie dosyć fajne pieniążki. W Irlandii grany jest od 4 dni. W tym momencie sprawdzałem na światowy box office. Jest to $35 milionów, ale to są tylko i wyłącznie projekcje wtorkowe, środowe i czwartkowe. Międzynarodowa premiera była w piątek, więc tutaj jeszcze informacji na ten temat nie ma. Jeżeli się takowe pojawią za dni kilka i to będzie istotne, to dam znać, ale wydaje mi się, że film spokojnie zarobi swoje. Jeżeli Ant-Man potrafił cokolwiek zarobić, jeżeli Shazam mógł również wyciągnąć jakieś pieniądzury od nas, to tym bardziej wydaje mi się, że Strażnicy Galaktyki tak, ponieważ film bardzo jest emocjonalny, momentami jest bardzo smutny i to naprawdę nie zdziw się, ale jest naprawdę bardzo, bardzo smutny. Czy kończy się wesoło? Różnie można na to, do tego podejść. Kolejna część? No oczywiście, że tak, może być, jeżeli tylko wszystko się zgodzi w Hollywood, jeżeli będzie odpowiednio fajny scenariusz, jeżeli rzeczywiście kasa będzie się zgadzała, to Hollywood powie. Są 2 sceny po napisach, ale żeby nic nie zdradzać, te sceny po napisach omówię u mnie po napisach. Na samym końcu, jeżeli masz ochotę, zostań sobie i będziesz, tylko że mówię od razu, w tych scenach po napisach zdradzę wszystko dokładnie i wszelkiego rodzaju implikacje, zdradzanie fabuły i tak dalej, więc oczywiście James Gunn nie byłby sobą, gdyby nie wprowadził nowych postaci, więc pojawia się Adam Warlock. Postać, która miała pojawić się w drugiej części, ale Gunn stwierdził tam, że jest tak namieszane, tam jest tyle postaci, więc on będzie tutaj. Nie jest to takie wejście do MCU, jakiego ja się spodziewałem. Myślałem, że całkowicie inaczej to będzie wyglądało, no ale jednak też przyznam, że nie jestem fanem komiksu, nie znam nawet komiksu Strażnicy Galaktyki, więc całą moją wiedzę opieram tylko i wyłącznie o filmy krótkometrażowe, jakieś tam odcinki specjalne, albo jakieś tam pojawienie się bohaterów w innych filmach z tej serii, ale czy jest to dobre kino? Zdecydowanie tak. Może nie jest to najlepszy film Marvela, ale na pewno jest w czołowej 5. A jak na 32 filmy, to jest bardzo dobre, naprawdę wyróżnienie. Równie dobrze możesz sobie odświeżyć, sprawdzić, proszę bardzo, Galaktycy, Strażnicy 1 i 2. W opisie wrzucę link do filmu na Amazonie, możesz sobie kupić, zobaczyć, czy po tym jak już obejrzysz 3, czy rzeczywiście w stosunku do części pierwszej, a także drugiej trzyma to poziom, ale według mnie bardzo dobrze trzyma poziom. Jest to naprawdę film, który pod względem fabularnym, no może poza tą Gamorą nie ma specjalnie jakichś tam bzdur, chociaż pewnie jakby ktoś tam siadł z lupą i oglądał sekunda po sekundzie, pewnie coś tam znajdzie, a film jest długi, bo ponad 2,5 godziny w sumie. Jeżeli chodzi o rozwój postaci, jest dobry, wprowadzamy nowe, coś podobnego jak przy okazji Avengerów 4, że kończył się pewien etap i kolejny może się rozpocząć z tymi samymi bohaterami, albo można w tym momencie rozpocząć, no nie chciałem powiedzieć, że z całkowicie nowymi bohaterami, bo Strażnicy Galaktyki 4 i gdyby na przykład stwierdzono, no to było Gunna, teraz zaczniemy od nowa i wrzucimy nowe postacie, no to chyba by się raczej nie udało i nawet bym chyba nie chciał, ażeby tak miało miejsce. W każdym razie obejrzyj, naprawdę idź, obejrzyj, warto. W ogóle jeżeli lubisz tą recenzję, daj łapę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. A teraz pora omówić, tak, jak najbardziej, obydwie sceny po napisach. Scena pierwsza, i tutaj jest ważna rzecz, będę zdradzał fabułę i, ażeby było wiadomo o co chodzi, zdradzę również zakończenie filmu. Bo to jest istotne dla tej sceny. W pierwszej scenie po napisach siedzą Strażnicy Galaktyki, czyli oczywiście siedzi Rocket, siedzi Groot. Groot już jest ogromniasty, więc domyślam się, że minęło troszeczkę czasu. Siedzi Kraglin. I to wszystko, jeżeli chodzi o naszych pozostałych bohaterów, ponieważ na końcu filmu odszedł Quill, na końcu filmu odeszła Mantis. Nebula powiedziała, że ona w sumie zajmie się bardziej Nowhere, ona będzie raczej chciała ogarnąć to miasto i do tego potrzebuje Draxa, więc w Nowych Strażnikach nie ma ich. Jest Groot, jest Rocket, jest Kraglin i jest jeszcze dziewczynka, co nazywa się Phyla-Vell. W filmie, kiedy będziesz oglądać, to jest to ta dziewczynka, która biega w kółko obserwowana przez High Evolutionary. W komiksach jest to 4. postać, która została nazwana Kapitan Marvel. I z tej sceny widać, że ona ma moce zbliżone albo takie same właśnie jak Kapitan Marvel. Są ci nasi strażnicy, no i są na jakiejś planecie i bronią ludność lokalną od jakichś potworasów, które tam oczywiście wbiegają, włączają piosenkę z pierwszej części, jak najbardziej ta pierwsza piosenka z pierwszej części, przy której poznajemy Quilla, no i jest jazda, jest zadyma. To jest scena, która jest bezpośrednio zaraz
nie wiem, 20, może 30 sekund po napisach, a na samym końcu, ponieważ na samym końcu, jak już mówiłem, Quell stwierdził, ok, no to ja dziękuję bardzo, muszę wrócić na ziemię, zobaczyć, czy moi dziadkowie żyją i tak dalej, wraca do dziadka, zgadza się, wraca do dziadka i siedzi sobie razem z dziadkiem i jedzą sobie śniadanie. No oczywiście Quell ma tam jakieś płatki i tak patrzymy i jest pokazana właśnie, jest pokazana gazeta, którą czyta dziadek i tutaj jest właśnie na gazecie napisane, a co to jest? A to jest Niewidzialna wojna, ale nie. Jest napisane, Kevin Bacon opowiada, jak został porwany przez kosmitów. A to chodzi o to, że w odcinku specjalnym, właśnie w odcinku świątecznym, Kevin Bacon właśnie był porwany przez Mantis oraz Draxa, żeby dać go w prezencie królowi, który stracił troszeczkę pasję, miłość do świąt Bożego Narodzenia. Możesz sobie obejrzeć ten krótki metraż, jest na Disneyu dostępny bodajże chyba 40 minut, więc jak najbardziej możesz sprawdzić i w sumie byłoby dobrze, abyś to obejrzał przed właśnie trzecią częścią. Ten krótkometrażowy film o strażnikach jest oczywiście dostępny na Disneyu, możesz zobaczyć. Co prawda na końcu jest powiedziane, że tak, jak najbardziej Star-Lord powróci, no ale w tym momencie zobaczymy, czy to będzie Chris Pratt, czy stwierdzą, ok, dajmy innego aktora. W tym momencie w Hollywood wszystko jest możliwe. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej komiksowych recenzji, sprawdź tę listę. Tam ich jest całe mnóstwo.